ponadmiesięcznym pobycie w Wenezueli opuszczamy ten kraj i ruszamy w podróż do Chile i Kolumbii z krótką przesiadką w Limie, stolicy Peru. Peru przywitało nas pięknym zachodem słońca, mogliście to obejrzeć w publikowanych przeze mnie codziennie Insta Stories. Przy dołującej gospodarczo Wenezueli Peru to zupełnie inny świat, co rzuciło nam się w oczy od razu po wyjściu z lotniska. Y la situación económica de Perú es buena. Sí, es buena, sí. Hay mucha inversión, mucha estabilidad económica. Todos tienen trabajo que quieren. Sí, hay trabajo. Pero sí, los sueldos no son para algunas personas son pocos. Entiendo. Pero para las personas que tienen alguna carrera técnica o los profesionales de alguna carrera, ellos ganan bien. Pero el sueldo mínimo a un trabajador está poco. Por eso que a veces muchos peruanos se van al extranjero. Chile, Argentina, Estados Unidos y a Europa, sobre todo España y Italia. Y hay como conflictos con los venezolanos porque creo que llegan muchos, ¿sí? Acá en Lima no. En la frontera sí, porque la mayoría de los venezolanos entran por el norte de Lima, por Tumbes, por la frontera. Si el peruano pide 20, el venezolano pide 10. El empleador que hace prefiere pagar 10 para que gane más dinero y al peruano ya no tiene trabajo. Entonces por eso la molestia también. ¿Y en taxis en Lima también hay venezolanos? Ah, pero pocos, muy pocos. Restaurantes sobre todo, ¿no? Entiendo. Y mucha gente también se está dedicando a vender así en las calles, muchos venezolanos. Sí, lo he visto en muchos reportajes de varios. Sí, muchos son. La señorita que está ahí es venezolana. La chica que está ahí. Ah, ¿sí? Sí, la chica que está ahí. Okej, tak wygląda mieszkanie, jakie udało nam się wynająć. Tu jest kuchnia, wynajęliśmy to mieszkanie na Airbnb, tu są walizki, nasze 4. Tu jest salon, mieszkanie jest całkiem spoko. Na 2 dni w Limie uznałem, że fajnie jest wynająć coś w miarę w dobrym standardzie. Wynajem kosztował tyle. Dwudniowy pobyt w Limie to zbyt krótko, żeby móc się wypowiedzieć o Peru. Do tego pech chciał, że straciłem nagrany materiał z pierwszego dnia, ale o tym opowiem w Chile. Co najgorsze, straciłem nagrany na wspólnym spacerze wywiad z Izą, Piotrkiem i Snoopim. Niesamowicie ciekawymi podróżnikami. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli opowiedzą o sobie sami. Jest kolejny dzień i w tym momencie jedziemy znowu do parku Kennedy'ego, żeby spotkać się tam z jednym znajomym Kizbel, któremu coś przywiozła z Wenezueli, a później jedziemy jeszcze poglądać Limę, nasz drugi i ostatni dzień w Limie. Założenie jest takie, że niewiele będziemy mogli tak naprawdę zobaczyć, więc nie widzimy Peru, widzimy fragmencik Limy przez 2 dni. Jesteśmy w tym momencie w tym samym miejscu, gdzie wczoraj, jeszcze ludzie tutaj nie tańczą. Kizbel się spotkała ze swoim kolegą z Caracas, Brandonem, któremu coś przekazała. A ja mogę powiedzieć parę słów o Limie, to znaczy w sumie niewiele tej Limy widzieliśmy tak naprawdę. W miejscach turystycznych w Miraflores, tu gdzie jesteśmy, to jest skok cywilizacyjny i pod względem jakości życia, względem Caracas ogromny. Czekajcie, trochę ściemnie, bo słońca tu dużo i oksy muszę założyć. No a poza tym, że jest tu dobrobyt i że jest super, to trzeba przyznać, że jest jeszcze jeden plus, jeżeli ktoś chce pracować, że kobiety mniej rozpraszają w Peru niż w Wenezueli, jeżeli chodzi o to takie trochę seksistowskie. No ale faceci zwracają na to uwagę, więc chłopaki, przekazuję wam, że w Caracas ciężko się pracuje, a w Peru całkiem spoko. Chciałem pojechać do tego miejsca, gdzie mieszka Brandon i nawet znalazłem Ubera, który tam dojechałby za mniej więcej 36 zł, ale z tego co widzę, to 43 minuty się tam jedzie, także szkoda czasu. W każdym razie on mieszka w takim miejscu, które zdecydowanie nie jest turystyczne, w takim miejscu, gdzie mieszkają zwykli biedni ludzie, którzy dojeżdżają do pracy do Limy. Can I hug you? Yes, of course. Hugging action. Hey, hugging. Okej, siempre. Por favor, gracias. Que vaya bien, que le vaya bien. Przytulacze, akcja przytuleniowa. Un abrazo, pues. Sí, claro. Eso. Gracias. Igual.
Lima jest ogromnym miastem, jest tu około 10 milionów mieszkańców, z tego co mi mówią ludzie. No i nie będzie ją łatwo ogarnąć. Postaram się wam pokazać trochę zwykłego życia, ale nie wiem, czy się uda. W tym momencie idziemy się przejść do centrum. Jak powiedziałem, tak nie zrobiliśmy. Jesteśmy nad morzem o wiele wcześniej. Nie wiem, czy zobaczymy zachód słońca, ale pokażę wam morze, a właściwie przecież ocean, Pacyfik teraz. Zobaczcie, koleś tam na lotni sobie lata. Jesteśmy w tym momencie w jednym z bardziej turystycznych miejsc Limy, na wybrzeżu, i jest tutaj pięknie, uroczo. Zaraz zmienię obiektyw, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Tam się zadekowała mafia przytulaczy. Opanowali całą Limę, przynajmniej centrum. Jesteśmy w tym momencie w miejscu, w takim Mercado 28 się to nazywa, czyli po prostu targ. Food truckowy nie, bo jest to wewnątrz pomieszczenia niby trochę, ale zobaczcie sami, jakie jest jedzenie. Tutaj możecie zobaczyć sobie świeże seafoody. Jakieś ryby przynajmniej leżą, wystawione. Tutaj są jakieś tematy sałatkowe i różne inne rodzaje jedzenia. Akurat jedzenie nie zawsze jest wystawione, także nie do końca widać. Nie chcę pokazywać po prostu ludzi stojących przy kasach, bo to bez sensu. Tutaj macie taki barek z alkoholem. Tu jeszcze jest jakaś chyba włoska knajpa. Włoskie jedzenie. Italiano. Okej, idziemy zamówić jakieś jedzenie dla nas. Zamówiliśmy sobie te dwa tutaj. Ostatnie ryże. Jeden z owocami morza, a ten drugi przetłumaczę, bo nie wiem jaki to jest. 25 solos peruwiańskich, czyli tyle złotych. Izbel płaci moim rewolutem, a tu już przygotowuje jedzenie. Kuchnia peruwiańska to jedna z najciekawszych kuchni świata, z samej swojej natury będąca kuchnią fusion. Położenie Peru i jego historia spowodowały, że jedzenie tego kraju łączy w sobie kuchnię Inków z wpływami kuchni europejskich, zachodnioafrykańskich, a co najciekawsze, japońskiej i chińskiej. Lokalne jedzenie w Peru zależy oczywiście od rejonu tego zróżnicowanego geograficznie kraju. Położona nad oceanem, Lima oferuje nam przede wszystkim owoce morza. Było to jedno z lepszych rodzajów jedzenia, jakie jadłem w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Kuchnia peruwiańska jest moją ulubioną i chyba pozostanie taką przez jakiś czas. Szybciutko przetransportowaliśmy się do Ubera, gdzie za kwotę mniej więcej 17 zł w ciągu 13 minut dotrzemy do centrum Limy. Zobaczymy. Jedziemy. Co charakterystyczne to, że nie ma tak, że tutaj jak w Caracas, że wszystkie samochody mają ciemne szyby. Nie, praktycznie wszystkie mają przezroczyste szyby. Jest jednak bezpiecznie. Jesteśmy teraz w centrum historycznym i po drodze, gdy jechaliśmy tutaj z Miraflores, to było widać takie obdrapane miejscówki jak w Caracas. Także są i tutaj takie miejsca, chociaż tylko śmignęliśmy i je minęliśmy. A to jest plac pełen ludzi, później podam nazwę tego placu na dole, jak się nazywa. Peruwiańczycy, co jest ciekawe, są tacy malutcy najczęściej. Są z reguły bardzo niscy. Nie wszyscy, ale są często malutcy. Idę, bo tam daleko widzę panią w takim tradycyjnym ubraniu. Nie będę jej nagrywał niby, że specjalnie, tylko przejdę obok niej, a będziecie mogli zobaczyć. Poza lepszą sytuacją gospodarczą, po przybyciu z Caracas do Limy rzuca się w oczy spokój i większy luz. Więcej jest ludzi na ulicach i widać, że życie toczy się tu całkiem normalnym torem, a Peruwiańczycy nie mają takich problemów jak mieszkańcy Wenezueli. Choćby tak prozaiczne sprawy jak normalnie działający rynek, brak inflacji i ogólnie dostępna gotówka, o których w Wenezueli możemy zapomnieć. Dlatego Wenezuelczycy tu przyjeżdżają. Na tym ujęciu dwie osoby są niemal na pewno z Wenezueli.
Spora część ludzi, których tutaj widać na ulicy, to są Wenezuelczycy. Ja za bardzo nie jestem w stanie ich poznać, ale Kisbel często mówi: zobacz, a ta dziewczyna albo ten koleś jest Wenezuelczykiem, Wenezuelką. No i najczęściej handlują jakimiś rzeczami po prostu na ulicy. ¡Dame, cruza! Jesteśmy w tym momencie w miejscu, które się nazywa Plaza de Armas de Lima i niewiele o tym miejscu wiem. Będziecie pewnie mogli w opisie poczytać więcej, który zamieszczę, ale mogę wam pokazać, jak wygląda. Y ofrecemos la fuente de la fantasía. Avancen, por favor, sin tocar los chorros del agua. Láser con agua. Park wodny w Limie jest atrakcją godną polecenia. My tymczasem przenosimy się do dzielnicy Barranco i to jest ostatnie miejsce, jakie obejrzymy wspólnie w stolicy Peru. Miasto to na pewno ma o wiele więcej twarzy, których niestety nie udało nam się zobaczyć w ciągu 2 dni. Jesteśmy w tym momencie na jakimś markecie takim z różnymi rzeczami, nie tylko z jedzeniem, w dzielnicy Barranco, ale Kisbel. No i kurczę, jest już zmierzch, przepraszam, jest ciemno, a tu są ludzie i to jest dla mnie coś po Caracas bardzo dziwnego, coś od czego odwykłem. To jest super, natomiast tu jest trudniej nagrywać vloga niż w Wenezueli, dlatego że w Wenezueli, gdy idę i nagrywam, to jestem jedynym gringosem, który chodzi z kamerą i po prostu ludzie do mnie zagadują, a tutaj jestem jednym z kolejnym z setek turystów, tak więc tutaj nikt za bardzo na mnie nie zwraca uwagi i trudniej jest z ludźmi porozmawiać. Takie są właśnie paradoksy, ale Lima jest niesamowita, fajny, luźny klimat, przyjemni całkiem ludzie jak na duże miasto, nie ma pośpiechu, chociaż trzeba wziąć pod uwagę fakt, że byłem głównie w dzielnicy Miraflores i Barranco, także całej Limy nie znam, tylko tę turystyczną część. Kisbel, podoba się wszystko, co jest. ¿En cuánto lo tienes? Eso, mi amor, está en 50 25.
Es verdad. Sí. 50 soli kosztuje coś takiego, czyli jakieś 55 zł. No to w sumie niedrogo. To tyle, jeżeli chodzi o naszą krótką wizytę w Peru. W kolejnym odcinku dotrzemy do Chile, a tymczasem zapraszam Was do zapoznania się z rozliczeniem zbiórki na mamy i dzieci z Petare. Link do filmu widzicie na ekranie. Do zobaczenia.